Jest to najsłynniejsza zupa we Włoszech, która się nazywa pasta ceci, z cieciorki. Ja tutaj wzięłam 200 gram cieciorki, namoczyłam na 12 godzin. Teraz tą cieciorkę opłukam pod bieżącą wodą, wrzucę do garnka i wleję cały garnek wody. Tutaj gdzieś tak będzie z 3 litry wody. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to serdecznie zapraszam do subskrybowania tego kanału. Stuknij też w dzwonek, a będziesz powiadamiany o wszystkich nowych przepisach, nowych filmach. Do garnka wrzucam 1 liść laurowy. Teraz ten garnek postawię na gazie. Gaz jest taki, można powiedzieć, średni. I teraz poczekam, aż się zagotuje. Zagotowało się, to teraz zmniejszę gaz na bardzo malutki. Taki bardzo mały gaz będzie pod garnkiem. I jak widzicie, powstała taka piana. Należy tą pianę zebrać. Tak chochelką, jak pokazuję. O. Liść laurowy musi być, nie zabieramy liścia laurowego z garnka. Będziemy gotować, aż będzie miękkie, czyli 2,5 godziny na takim małym gazie. Jeżeli powstanie piana, no to należy ją ponownie zebrać. O, tak jak pokazuję, chochelką zbieramy tą pianę, która powstaje podczas gotowania. Zaglądnij na mój kanał, na pewno znajdziesz jakiś fajny przepis, zrób go i napisz w komentarzu, jak Ci smakuje. I bardzo proszę o wsparcie tego kanału, udostępnij ten kanał na swoich stronach społecznościowych, aby więcej osób zobaczyło ten film. Dziękuję Ci bardzo. I teraz zobaczcie, woda się prawie że wygotowała. Już gotuję ponad 2 godziny, ale jeszcze będę gotować, bo nie jest miękkie. A teraz już woda się całkowicie wygotowała prawie i wyłączyłam gaz. Wzięłam pół cebuli. Tą cebulę pokroję w drobną kostkę. Polecam oglądać uważnie do końca ten film, aby nie przegapić żadnego szczegółu. Pozdrawiam Ciebie serdecznie z Włoch, a konkretnie z Rzymu. Napisz mi, z jakiego kraju i z jakiego miasta oglądasz mój kanał. Napisz mi to w komentarzu. Będzie mi bardzo miło. Teraz tutaj mam, oprócz cebuli, mam 2 małe kawałeczki pikantnego peperoncino, ząbek czosnku i 1 gałązkę rozmaryn. Chyba dobrze powiedziałam po włosku. Do garnka wlewam 3 łyżki oliwy z oliwek. Teraz wrzucę wszystkie moje przygotowane warzywka, czyli cebulę, czosnek, rozmaryn i peperoncino picante, czyli papryczka pikantna. Będziemy teraz to smażyć przez kilka minut. Należy zamieszać, aż się lekko zarumieni cebula. Teraz, jak będzie już cebula zarumieniona, to dodamy do środka dwa pomidory z puszki, takie pomidory pelati się nazywa, ale na razie jeszcze musimy pomieszać, żeby się cebula nam dobrze zarumieniła. Ok,
Teraz wezmę puszkę, otworzę i dodam z puszki właśnie 2 takie pomidory. Zobaczcie, o, jeden i drugi. Bardzo ważne użyć takich oto pomidorów. Jeżeli już nie mamy takich pomidorów w domu, to możemy użyć 2 łyżki przecieru pomidorowego, passato di pomodoro, tak bym powiedziała. Przecier pomidorowy jest taki, no też można użyć przecieru di pomidorowego. Teraz to wszystko będziemy tak kilka minut też smażyć. Ciągle musimy mieszać i musimy mieć gaz taki mały pod garnkiem, żeby nam się to tak mocno nie gotowało. Żeby przygotować taką pyszną zupę, to należy mieć trochę cierpliwości. Wszystko, co wymaga pracy, jest bardzo pyszne i wymaga cierpliwości. Tak jak w życiu wymaga cierpliwości całe nasze życie. Żeby nam się wszystko udawało, to musimy mieć dużo cierpliwości. Teraz, kochani, podlewamy wodą gotującą się. Ta woda jest normalna, bez żadnych przypraw. Dałam 2 chochelki wody i teraz tak będziemy gotować przez 15 minut. Wyciągamy z garnka czosnek. Napisz mi w komentarzu, jaka jest ulubiona Twoja zupa. Będzie mi bardzo miło poznać Twoje smaki. Tutaj mam już cieciorkę obok tego garnka i teraz patrz uważnie. Ja do garnka dodam tą cieciorkę ugotowaną, ale nie dodam wszystkiego. Zostawię 1 chochelkę w garnku tej cieciorki. Oglądaj dalej, zobaczysz, co się będzie działo. To jest bardzo ważne w przygotowaniu tej pysznej zupy. Zostawiłam tyle. No i teraz przełożę do pojemnika to, co zostało. Oczywiście liścia laurowego nie będę rzucać. Wyciągnęłam liść laurowy. Razem z tą wodą, która była w cieciorce, wlewam i to wszystko tutaj zamieszam. Jeszcze moją zupę. To wszystko zmiksuję mikserem i powstanie taki krem z cieciorki. Jest to najsłynniejsza zupa we Włoszech. Włosi bardzo ją uwielbiają. Całe społeczeństwo włoskie, które mieszka na całym świecie, zna tą zupę, bo to jest zupa, nazywa się pasta ceci. Pasta ceci. Słowo po włosku pasta znaczy makaron, a ceci to cieciorka. No i teraz ja ten krem z cieciorki wrzucam do mojego garnka, gdzie jest cieciorka razem z tym pozostałymi właśnie warzywkami, tam cebulka, rozmaryn i tak dalej. No muszę to wszystko dobrze wypukać, no bo cały smak w tym pojemniku jest, także koniecznie muszę to wszystko wyskrabać. Jak to się mówi po polsku, ale też i po włosku, w kuchni się nic nie marnuje, czyli po włosku mówimy in cucina non si spreca niente. Kto zna język włoski, wie, co mówią, ale powiedziałam już tłumaczenie na początku. Ja we Włoszech mieszkam 36 lat, tutaj chodziłam do szkół różnych, tutaj studia skończyłam, tutaj pracowałam w restauracji
I tutaj poznałam kuchnię włoską męża i gotuję codziennie po włosku. Jest to dla mnie zupa taka, można powiedzieć, powszechna. Dodałam trochę pieprzu. Uwielbiam te smaki. Zamieszam. Zobaczcie, jak fajnie wygląda ta zupa. Najwięcej Włosi jedzą taką zupę zimą, jak w Rzymie, bo w Rzymie nie ma takiej zimy jak na północy, ale w Rzymie jak się ochłodzi, jest 10 stopni, ktoś przychodzi do restauracji, to od razu prosi talerz gorącej zupy, czyli mówi pasta ceci. Ale istnieje jeszcze inna zupa, która jest bardzo słynna na cały świat, czyli pasta fagioli. Pasta fagioli to znaczy zupa z fasoli, z makaronem. Jak zauważyliście, wyciągnęłam z garnka już rozmaryn, czyli całą tą gałązkę, ale te małe takie, można powiedzieć, listeczki rozmarynu zostały i o to chodzi w tym wszystkim. Teraz dolewamy 2 łyżki gotującej się wody, a nawet więcej, kilka łyżek i kochani, wrzucę tutaj gdzieś ze 150 gram makaronu. To są takie małe rurki, krótkie. One się nazywają mezzomaniche. Takie rurki też dostaniecie w Polsce albo w innym kraju. Nie wiem, z jakiego kraju mnie oglądacie. Napiszcie w komentarzu. Zauważcie, że ja dodałam następną chochelkę gorącej wody, gotującej się. I teraz będziemy gotować, aż makaron zmięknie. Będzie taki, można powiedzieć, al dente. I cały czas musimy mieszać, bo wiadomo, że żeby się nam makaron nie przywarł do dna garnka. Jak zauważymy, że woda nam wyparowała z tej właśnie zupy, a makaron jest jeszcze twardy, to należy dodać troszkę wody gotującej się. I pokazuję Wam, że gotuję na małym gazie. To jest bardzo ważne. Nie gotujemy na dużym gazie, tylko na małym. Cały czas musimy mieszać. No i zobaczymy. Ja jeszcze doleję 1 chochelkę gotującej się wody, 2 chochelki jednak, 3, 2,5, dobra, 2,5 chochelki dolałam do garnka. Mieszam. Widzicie, jak to wygląda. Cały czas podlewam, ale nie wlewam wszystkiej tej wody, tylko jak wsiąknie mi woda w makaron jest jeszcze twardy, no to jeszcze dolewam wody. I o to w tym wszystkim chodzi, że nie wlewamy pełno wody do tej zupy i makaron wsypujemy, tylko stopniowo. I tu jest właśnie ten sekret przygotowywania takiej zupy z cieciorki, czyli pasta ceci. Posolę, ale na końcu też spróbuję, czy jest słone, czy nie. Każdy musi spróbować, żeby było smaczne. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mój kanał, to zasubskrybuj, tu jest pysznie. Stuknij w dzwonek, a będziesz powiadamiany o wszystkich moich filmach. Cieciorka już się ugotowała. Ja przykryłam na kilka minut, a teraz już nalewam na talerze dla mnie i dla mojego męża. I powiem Wam, że to jest przepyszna zupa. Polecam Wam taką zupę. Na końcu wlewam łyżkę oliwy z oliwek. Włosi tak wlewają oliwę z oliwek. Do każdej zupy dają na końcu. Nie wlewają tak, żeby do gotowania, żeby tam było dużo tej oliwy, tylko je się tak już na końcu. I to jest bardzo zdrowe. Polecam Wam taką zupę. Pozdrawiam Was serdecznie z Rzymu, gdzie mieszkam. Polecam Wam film z wizyty w Watykanie, którą odbyłam 19 czerwca 2025 roku. Link na ten film z mojej wizyty i moje przejście przez Drzwi Święte, bo w tym roku jest rok jubileuszowy, jest 2025, to zostawię Wam w opisie tego filmu. I widzimy się na następnym filmie. Pa!